Witam w naszym konkursie Telerami. Aby wygrać oto 100 zł. Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku muzycznego tygodnika Darka. Dzisiaj odcinek specjalny, ponieważ wczoraj, czyli ostatniego dnia lutego, skończyłem 30. Zanim opowiem wam swoją ścieżkę edukacyjną od mniej więcej 2000 roku, kiedy zacząłem grę na instrumentach, do dnia dzisiejszego, kiedy tworzę dla was materiały, to chciałbym was serdecznie zaprosić na darmowe szkolenie. Link będzie tutaj poniżej w opisie, w którym pokażę wam, jak grać na fortepianie bądź keyboardzie, nie znając zapisu nutowego ani zapisu akordowego. Więc zapraszam i przechodzimy do działania. Swoją ścieżkę edukacyjną zacząłem w wieku około 7 lat, już nie pamiętam dokładnie, byłem w pierwszej klasie podstawówki i zacząłem chodzić do ogniska muzycznego w podwarszawskiej miejscowości na naukę gry na gitarze. W trzeciej klasie, będąc w wieku 9 lat, poszedłem do szkoły muzycznej, gdzie na egzaminach początkowych nie przedostałem się dalej, więc początki były trudne, ale na szczęście ktoś się wypisał po miesiącu i ja wszedłem w jego miejsce. Moje początki nie były wcale takie wesołe dla mnie, nie byłem jakiś super uzdolniony, jak ja to mówię, byłem drewnem, jeśli chodzi o poczucie rytmu i tak dalej, więc powiedzmy te pierwsze lata w szkole muzycznej nie były jakieś rewelacyjne dla mnie. W tym samym czasie w pierwszym stopniu zacząłem grę na fortepianie, który powiedzmy stał się moim głównym instrumentem, i z tym kanałem, jak możecie mnie kojarzyć, to głównie jest to fortepian. Kończąc szkołę muzyczną pierwszego stopnia, chciałem zrezygnować, jak wielu zapewne z was, którzy chodzili do pierwszego stopnia, czy to młodzieżowego, czy dziecięcego. Natomiast za namową rodziców poszedłem dalej i tej decyzji nie żałuję, bo mniej więcej w drugiej klasie szkoły średniej albo trzeciej poczułem dopiero frajdę z gry. Czyli jakby łatwo policzyć, było to 5-7 lat mniej więcej, zanim dopiero zacząłem samemu ćwiczyć, zacząłem czuć frajdę z muzyki, więc u niektórych to od razu idzie, a u niektórych, tak jak u mnie, po wielu latach. Witam w naszym konkursie Telerami. Aby wygrać oto 100 zł, wystarczy tylko odpowiedzieć na jedno pytanie. Co możesz zrobić zając? A. Wyczytać się, wypisać się, czy wypisać się? SMS-y wysyłamy na numer 7907, a więc nie przegap idealnej okazji na wzbogacenie się. Pozdrawiam. W szkole średniej bardzo lubiłem zajęcia harmonii, czyli łączenie akordów i uważam, że to jest moja domena. Najbardziej lubię właśnie grę akordową, łączenie akordów, jakieś progresje, kadencje i tak dalej. To było moje ulubione rzeczy, i zawsze tutaj miałem najlepsze oceny z tego. Kształcenie słuchu trochę gorzej, ale przede wszystkim harmonia to była moja główna domena. W szkole muzycznej jeździliśmy na różne wyjazdy po całej Europie, więc był to bardzo fajny okres. Szkołę muzyczną skończyłem w wieku 18 lat, albo 19, już nie pamiętam, razem z maturą, więc miałem maturę i w tym samym roku także kończyłem koncertem dyplomowym. Idąc dalej, zastanawiam się, na jakie studia pójść. Moim marzeniem było pójście na reżyserię dźwięku, czyli mówiąc najprościej, nagrywanie muzyki, bycie za konsoletą mikserską, nagłaśnianie koncertów, ale niestety moje umiejętności z fizyki, moje zdolności fizyki, z matematyki lepiej, z fizyki były słabe i kształcenie słuchu było trochę gorsze. Harmonia, tak jak mówiłem, była lepsza, więc definitywnie zrezygnowałem z takiego pomysłu i poszedłem na studia muzyczne o nazwie Jazz i muzyka estradowa w Lublinie. Tam parę lat spędziłem swojego życia w Lublinie, więc bardzo fajny okres. Wtedy tak naprawdę zacząłem grać muzykę współczesną, muzykę rozrywkową, ponieważ wcześniej w szkole muzycznej, jak większość z was wie, głównie gra się muzykę klasyczną. W trakcie studiów wpadł mi pomysł do głowy, żeby założyć właśnie kanał edukacyjny na YouTubie. Już w 2013 roku robiłem pierwsze podejścia do kanału na YouTube. Nawet są jakieś filmiki, niestety nie udało mi się ich odnaleźć, więc nie pokażę wam, jak te pierwsze filmiki wyglądały, ale kanał miał się nazywać Muzyka jest prosta. Ten pomysł nie wypalił. Później zdecydowałem się, że chcę zagraniczną nazwę, bo nie wiedziałem, czy będę robił polskie piosenki, czy zagraniczne. Więc od tego czasu minęło 3 lata i w 2016 roku kupiłem laptop, który do dzisiaj mi służy, czyli już od 4 lat.
i po założeniu kanału o nazwie Music Lessons by Darek. To był listopad albo grudzień 2016, więc teraz minęło już 4 lata. Historię kanału dosłownie powiem w 2 zdaniach, żeby nie przedłużać, bo muzyczny tygodnik Darka to są krótkie odcinki. Więc przez pierwsze 2 lata traktowałem to jako hobby. Dopiero kiedy włączyłem monetyzację i zarabiałem pierwsze grosze, pierwszy hajs z YouTube'a, to naprawdę były grosze, złotówki, jakieś 30 zł na miesiąc, to postanowiłem, że chcę bardziej w to wejść. No i tak do dzisiaj. Po drodze jeszcze założyłem stronę internetową w 2018 roku. Zacząłem nagrywać filmiki ze swoim udziałem, odważyłem się, ujawniłem swoją tożsamość na YouTubie i w okolicy marca, kiedy zaczął się ten tak zwany lockdown, postanowiłem, że poświęcam czas na kanał i chcę definitywnie zrezygnować z pracy w ogniskach muzycznych. I w czerwcu 2020 roku zacząłem zakładać sklep. Nie było to łatwe i we wrześniu sklep udało się finalnie otworzyć. I tak mniej więcej taka historia pokrótce kanału wygląda. Kiedyś może dokładnie to opiszę, ale kogo to może interesować. Mam nadzieję, że tutaj w trakcie zdjęcia były dla Was interesujące. Dajcie łapkę, pamiętajcie o darmowym szkoleniu, link poniżej. I tyle. Życzę udanego tygodnia i do zobaczenia w kolejnych niesamowitych historiach od wujka Darka. Cześć!